Ok. W swoim zestawie miałem zestaw tych o-ringów, który też był potrzebny do wymiany. Duży o-ring jest od starego typu pompy, ta nowa już idzie bez o-ringu, więc tego dużego nie musimy wykorzystywać. Musimy wymienić trzy pozostałe o-ringi. Zaraz ten jeden, a już tu wcześniej napocząłem, jest do wymiany. Drugi jest tu. I trzeci, nie wiem czy to go widać, trzeci bardzo ważny, to jest ten o-ring tutaj. I jego trzeba koniecznie wymienić. Ten mój już był tak stary, że prawie nie spełniał swojej roli, więc ja to teraz wyczyszczę i wyczyszczę i zainstaluję nowe o-ringi. Już jest późny wieczór, ale nie mam w ciągu dnia czasu tego robić, niestety. Ok, tutaj to wszystko ładnie wyczyścimy. Tutaj też. Cały port. I nowy o-ring. To tutaj wprowadzimy. Dobra, ok. Na o-ringi mam dosłownie odrobinkę. Dobra, mamy wszystko wyczyszczone na te nowe o-ringi. Damy trochę oleju montażowego. On jest taki lepki, będzie to dobrze kleił. One zdarza się, że lubią wypaść. To sobie to wkleimy. Powinno się trzymać. O, tak jest, mamy to sklejone. I teraz dodatkowo ten duży o-ring też przysmarujemy tutaj olejem. Jest taki lepki, będzie dobrze. Zrobi swoją rolę. Wsadzamy go. Trzeba się upewnić, że on tutaj dobrze nam do końca doszedł. Z każdej strony. Smarujemy go w środku. No i to byśmy mieli o-ringi wymienione. Ok, będziemy podchodzić do tematu instalacji płyty. Jeszcze zanim to zrobię, tutaj wszystko dokładnie przesmaruję olejem montażowym. Samo dotyczy się łożysk. Wszystko muszą być naoliwione. Tak jest. Wszystko mocno naoliwione. Teraz jeszcze trochę weźmiemy olej silnikowego. Olej, którym będzie zalany później cały silnik. To cieknie, niech tutaj nie zabraknie tej oliwy.
łożyska fajnie chodzą. Dobra. To jeszcze dodatkowo o-ring przysmaruję. No to delikatnie weszło, żeby go nie zniszczyć. Dobra. Dodatkowo samą płytę też oleję. Wszystkie powierzchnie olejem silnikowym, wszystkie te, które będą pracowały w oleju, wałki, to wszystko musi być nasmarowane dość mocno. Trochę na łańcuch, na łożyska. To wszystko sobie tutaj będzie zaolejone. No to na razie luźno, bo zdjęte jest napięcie z napinacza. Tak samo tutaj to wejście pompy. Jeszcze dodatkowo trochę łożyska wleję. Nie zaszkodzi. Ok. No i teraz spróbujemy sobie zainstalować naszą pompę, naszą płytę. Najpierw oczywiście trzeba trafić wał. Trochę tutaj poprzesuwać to w prawo, w lewo. Teraz nam weszła. Wałki weszły. Tutaj wszędzie sprawdzamy korpus, czy nie ma żadnych przerw, nic nie odstaje. Tutaj dobrą radą było właśnie prowadzenie tego kciukiem tej pompy. Tutaj też wszystko ładnie nam dolega z każdej strony. Te kanały. Powinniśmy być ok. Chodzi to swobodnie. Jak macie zdjęte naprężenie, to ponoć łatwiej jest zainstalować tą płytę, jak jest napinacz zdjęty, ponieważ jak puścicie to naprężenie na łańcuch, to wałki się ściągają do siebie i po prostu no, trzeba trochę więcej z tym poćwiczyć wtedy. Ale ogólnie temat jest do zrobienia. Ja to po prostu robię tak, jak jest w manualu. Jeśli będziecie mieli ten napinacz opuszczony, to musicie pamiętać o tym, żeby znaczki były idealnie ustawione tutaj w linii. Ja już to sobie tak ustawię teraz. Nie widzę pod kątem, ale wydaje mi się, że jest wszystko tip top. Tak jest. Dobra. Tak to musi być ustawione. Jeszcze zerknę tam na wałki. Dobra. Mamy już tą płytkę włożoną. Wszystko ładnie nam dochodzi. Mniej więcej tak jak powinno. To trzeba sprawdzić, czy nie ma jakichś przerw i tak dalej. To łapiemy sobie na 6 śrub. Tutaj małą ściągę mam, które później będziemy dokręcali na moment.
I sekwencja jest taka, że tak. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Taka jest kolejność wkręcania i dokręcania później. Ja sobie na razie to tak przyłapię, tylko coś wam jeszcze pokażę. Słuchajcie, coś mi nie pasowało właśnie, kurde. Płyta musi dochodzić idealnie. Tu nigdzie nie ma być żadnych szpar bez używania siły. I tak jest napisane też w manualu, żeby na to uważać. Ja ją wsadzałem, ale ona mi tu delikatnie od góry odbijała i nie wiedziałem, o co chodzi, cholera, do końca. Myślałem, wiesz, płyta krzywa jest i co? Czy coś? No ale chyba wygląda na to, że jak miałem zwolnione naprężenie z łańcucha, to on gdzieś tam dotykał, czy zahaczał, nie wiem, może przy tej układzie, przy tej pompie coś jest inaczej. Zwolniłem to napięcie, naprężyłem łańcuch i wszystko elegancko dochodzi bez niepotrzebnego dociskania. Tutaj jest tak, jak ma być, więc teraz sobie wrócę spokojnie do przykręcania tych śrubek. Tak jak ja je tak luźno na razie złapię, bo widziałem na jednym z filmów, że chłopaki najpierw jakby ustawiają płytę na swoje miejsce, dopiero później zajmują się osiowaniem pompy, więc ja też spróbuję tak zrobić. Zanim dokręcę śruby od płyty, to przekręcę parę razy sobie tutaj silnik. Przekręcę parę razy silnik i dopiero wtedy dokręcę tą płytę na tip-top. Powinno być git. Także tylko zaleję nowy olej. Oczywiście przypominam o ustawieniu prawidłowo znaczków, tak żeby ku sobie były, zanim zwolnicie naprężenie na łańcuch, bo teraz już będzie ciężko to obrócić, a musi to być tak ustawione, to bardzo ważne. Dobra, zalejemy olej. Zalejemy świeżutki olej. Co wam mogę powiedzieć? W manualu którymś tam pisało, że powinny wejść 3,5. Wchodzi 3,8, już nieraz to sprawdziłem, a w jednej takiej instrukcji, którą mam, faktycznie dla tego silnika z tego rocznika akurat jest podane 3,8 i to się sprawdza. 3,8 wchodzi, nie chce być inaczej tak naprawdę. Co to sobie zaleję? Zalewam dlatego, że jak będę obracał tym kołem na biegu, to będzie się obracała już pompa, a nie chcę, żeby na sucho pracowała, pomimo tego, że jest nasmarowana, to niech sobie już tam zasysa delikatnie ten olej w procedurze osiowania. Nie będzie tego dużo, ale niech będzie już to zrobione. Dobra, zalewamy.